Zakładasz ogród lub nową rabatę, ale nie chcesz długo czekać na efekt? A może masz już rabaty w ogrodzie i brakuje Ci na nich więcej koloru i więcej różnych faktur? Jeżeli tak, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Jestem Ewelina i zapraszam na odcinek 10 roślin wow na szybki efekt w ogrodzie. Gdy spacerujemy i patrzymy na różne ogrody, albo oglądamy YouTube'a i obserwujemy, co na innych kanałach się dzieje, czasami zastanawiamy się, o co chodzi, że u nas rośliny jeszcze tak nie rosną, albo rabaty nie wyglądają aż tak efektownie, jakbyśmy chcieli. Są też osoby, które dopiero zakładają ogród i nie chcą czekać 5-6 lat na to, żeby ten efekt na ich rabatach był, a chcą już w kolejnym sezonie, czyli praktycznie w jeden sezon, mieć rabatę, która będzie wyglądać cudownie. Postanowiłam przygotować dla Was odcinek, w którym pokażę 10 roślin. Będą też różne odmiany roślin i będą też takie, wiecie, wybrane perełki, które są łatwoobsługowe, pięknie kwitnące, no i dające szybki efekt w ogrodzie, po to, żebyście mogli stworzyć albo wymarzoną rabatę, albo poprawić swoją rabatę, albo założyć ogród od początku. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, kliknijcie subskrybuj, a jeżeli ten odcinek Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, zostawcie w komentarz i dajcie też swoje propozycje roślin, które byście dodali do mojej dziesiątki. Gdybym miała jednym słowem opisać swój ogród, byłoby to słowo obfitość. Moje rabaty ociekają obfitością. Jest dużo roślin, ale jest też dużo takich roślin, które wiem, że fajnie wypełniają rabaty, ponieważ tworzą bukiety kwiatów, bukiety wręcz takie jak z kwiaciarni, ale na rabatach. Jedna bardzo istotna rzecz. Nim przejdziemy do roślin, to pamiętajcie, że jeżeli nie macie dobrej gleby w ogrodzie, to choćbyśmy wybierali nie wiadomo co, to nie osiągniemy aż takich efektów, jakbyśmy chcieli. Warto zbadać glebę, dowiedzieć się, jakie ma wartości odżywcze. Jest to tanie badanie i dostępne praktycznie w większości miast. Warto zadbać o to, żeby ściółkować ogród kompostem i żeby zadbać o dobrą materię próchniczą w ogrodzie. Więc wykorzystujcie też takie nawozy jak obornik granulowany, które zadbają o próchnicę właśnie w Waszej glebie. No i koniecznie oglądnijcie u mnie odcinek o nawożeniu i o ziemi w ogrodzie, bo to jest podstawa także dzisiejszego odcinka. No dobra, przejdźmy do dziesiątki. Jeśli szukacie pięknej, potężnej, przyjaznej dla zapylaczy rośliny, która będzie wyglądać fajnie, egzotycznie, bardzo łatwo będzie rosnąć i poradzicie sobie z nią bez problemu, to seria roślin typu budleja jest dla Was. Tu akurat jeszcze nie kwitnie moja budleja, ponieważ budleje zaczynają zakwitać w lipcu i są tak zwanym motylim krzewem. Ilość motyli, która na nich się zbiera, jest powalająca, ale budleja oprócz tego, że przyciąga motyle, przyciąga zapylacze, wygląda fantastycznie, ma wręcz piękne, długie kwiatostany i w zależności od tego, co chcecie mieć w ogrodzie, możecie mieć białe kwiatostany, możecie mieć fioletowe, możecie mieć różowe. Tu jest ogromna i wszystkie te pędy, które tu widzicie, ona będzie mieć tutaj około 1,70 m, 1,80 m jeszcze bez zakwitnięcia, więc później będzie jeszcze większa. To są pędy tegoroczne, ponieważ one wychodzą od pędów zeszłorocznych, które były ścięte bardzo nisko. O nią dba się praktycznie jak o hortensje bukietowe, więc jest bardzo łatwo obsługowa. Ale chcę Wam pokazać bardzo ważną też rzecz, ponieważ powiedziałam, że to jest też taka różna grupa budlei, ponieważ w naszych głowach bardzo często budleja przyjęła się jako właśnie potężny krzew, a budleja występuje też w miniaturowych formach, które są cudowne na rabaty i którymi wypełnicie rabaty w prosty i kolorowy sposób. Chodźcie! Te dwie piękne budleje są średniego wzrostu, mają około 90 cm i kwitną na fioletowo z żółtymi środeczkami. Jest bardzo wiele odmian, są nawet odmiany, które się nazywają Wisteria Lane, czyli takie przypominające glicynię. I tu mam właśnie taki kolor. Kawałek dalej mam jeszcze niższą, która osiąga tylko 60-70 cm i jest w pięknym, takim intensywnym
ciemnofioletowych, powiedziałabym takim biskupim kolorze. Marzy mi się jeszcze piękna, taka mocno intensywnie różowa i mam też na jednej rabacie właśnie taką fajną, również taką intensywną, która też osiąga wysokość około 80 cm. Więc Buddleia to jest taki krzew, który możecie bardzo szybko, bardzo ładnie wypełnić rabaty. Zobaczcie, jak ona fajnie kwitnie i jest bardzo prosta, nie ma większych wymagań, nie wymaga nie wiadomo jakiego nawożenia. Bardzo łatwo się ją tnie, bo w zasadzie wystarczy ją tylko nisko ścinać wiosną i to nie wczesną wiosną, tylko gdzieś tak w okolicach cięcia lawendy. Plus pachnie i przyciąga motyle, więc myślę, że jest świetnym wypełniaczem na rabaty nowe lub właśnie takie rabaty, gdzie brakuje nam jeszcze koloru i czegoś takiego mało obsługowego. Jeżeli Buddleię będziecie przycinać, mianowicie ogławiać jej kwiatostany, ona będzie jeszcze dłużej kwitła i jeszcze piękniej wyglądać. Czyż nie jest pięknie? Grupa roślin numer 2 to róże, ale oczywiście nie wszystkie róże. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o kilku odmianach, przy których dużo się nie napracujecie i które bardzo szybko wypełnią Wasze rabaty, a którymi jestem również bardzo zachwycona. Nie każdy lubi róże, ponieważ wiele osób kojarzy róże z taką dużą ilością pielęgnacji, z tym, że po deszczu wyglądają różnie, że dużo szkodników je lubi, że są na nich mszyce. Oczywiście dużo w tym prawdy, ale jest też dużo odmian, które są świetnie wytrzymałe, które same się ogławiają i nie wymagają żadnego większego przecinania prócz wiosennego i które tak naprawdę nawozimy 2 razy w sezonie, a wyglądają fantastycznie aż do zimy. To jest nowa rabata. To jest rabata, którą powiększyłam z rabaty, przy której róże Maxi Vita, o których zaraz Wam opowiem, rosły praktycznie w szpalerze, ale tak fantastycznie się rozrosły, że postanowiłam powiększyć dla nich tą rabatę i dać na niej rośliny, które super ją wypełnią. Dlatego zaraz Wam też pokażę, ponieważ tu są również rośliny, które właśnie tworzą ten efekt wow w jeden sezon. Jest to rabata, która była założona jesienią, więc macie efekt podany praktycznie na tacy i możecie zobaczyć, że coś, co zrobiłam jesienią, teraz wygląda tak spektakularnie. Oczywiście rabata zrobiona na kartonach i na kompoście. Polecam moje odcinki o takich rabatach, bo to jest po prostu coś super. Natomiast z tyłu Buddleie, które Wam pokazywałam w formie tych niższych Buddlei, to są właśnie Buddleie również na tej rabacie. Róże, które tutaj mam, przede mną fantastyczna odmiana róż. Ją trzeba ogławiać, ale ona bardzo długo kwitnie, bardzo intensywnie i drugie kwitnienie jest również świetne i to jest róża Aspirin Roast. To jest róża dla osób, które lubią róże kremowe, róże białe. Jest fantastyczna do bukietów, świetnie utrzymuje się w wazonie i jest bardzo zdrową odmianą. Ale róża Maxi Vita nie ma równych. Mam prawie 300 róż w ogrodzie. Różnych róż, mam wiele ukochanych, jednak Maxi Vita jest zdecydowanie różą, która osiąga około 80-90 cm wysokości. Powiedziałabym, że nawet bliżej właśnie 90, jeżeli ma dobrą glebę. I ona sama się ogławia, co oznacza, że nie musicie nic koło niej robić oprócz przycięcia wiosną i nawożenia. Pięknie cieniują się jej kwiaty, jest bardzo zdrową odmianą. Ja ją kupiłam, słuchajcie, na szkółce Grzegorza Chyrzego, róże ogrodowe. Panie Grzegorzu, jeżeli Pan ogląda ten odcinek, niech wszyscy wiedzą, że to nie jest żadna współpraca. Ja wiem, że tą różę pewnie wszyscy u Pana wykupują, bo mi jest ciężko ją czasami dostać, ale jestem nią zachwycona, także warto kierować się po tę różę, żeby ją mieć. Do grupy róż mało obsługowych i również fantastycznych warto dodać różę Defairy. Więc jeżeli szukacie czegoś, co będzie teoretycznie niższe, ponieważ to jest róża okrywowa, ale jak widzicie, niektóre pędy są już naprawdę fajne, sztywne i też wysoko rosną, to ta róża przyda Wam się na rabacie, jeżeli chcecie mieć ją gdzieś na przodzie rabaty, albo jeżeli macie wąską rabatę, albo jeżeli macie jakieś wyjście na ogród, jest ona cudowna i do tej grupy róż, które warto zastosować w ogrodzie na rabatach, żeby je pięknie pełnić, na pewno nadaje się. Co jest jej plusem? Przede wszystkim też to, że ona świetnie rośnie sama, jest bardzo zdrową różą, nic koło niej nie trzeba robić oprócz wczesnego przycięcia i nawożenia. Ale druga rzecz, seria Defairy to nie tylko właśnie taki intensywny róż jak ten, bo to jest róża Defairy Pink, ale również jest róża Defairy klasyczna i ona ma taki pudrowy odcień różu. Też mam ją w ogrodzie i ją uwielbiam. Jest róża Defairy biała, białej nie mam. Jest czerwona,
Czerwoną mam, mogę potwierdzić, również świetnie kwitnie. I ostatnio nawet zauważyłam, że są w takim żółtym, ale takim fajnym, cytrynkowym odcieniu. Więc jeżeli szukacie fajnej róży, prostej róży, która będzie cudnie rosnąć, to jest to strzał w dziesiątkę. Na pewno warto do spektakularnych efektów dodać też róże pnące, ale jest to tak duża grupa, jest tak dużo większej pracy przy różach pnących, że postanowiłam pominąć tą serię. Ale jeżeli Was to ciekawi, to koniecznie obejrzyjcie inne moje filmy na kanale, wśród których też pokazuję wiele róż pnących. Kolejna grupa roślin, która daje szybki efekt w ogrodzie, ponieważ już od początku, od pierwszego roku kwitnie, ma bardzo szeroki wachlarz odmian, zarówno kolorystycznych, jak i odmian, które kwitną o różnych porach lata, jak również odmian, które dorastają do specyficznych, różnych wysokości, które się nadają również do donic, to oczywiście klematisy. Za mną klematis, który się pnie na ogrodzeniu, drugi klematis, który pnie się do góry na pergoli. Klematisy również są klematisami bylinowymi i tutaj z boku mam również klematis arabella, który rozszalał się i oprócz tego, że pnie się, płoży się po rabacie, to zaczął też wychodzić tutaj po róży i próbuje wejść mi na pergolę. To jest właśnie urok klematisów. Najpierw będą mieć około 3-5 pędów i będą dorastać do jakiejś wysokości, ale później z czasem rozszaleją się i będą wyglądać piorunująco. Klematisy robią efekt, więc jeżeli na przykład na rabacie zastosujecie na przykład jakiś obelisk albo zrobicie wejście do ogrodu w postaci pergoli, to warto zastosować klematisy. I warto je też obsadzić innymi roślinami, ponieważ klematisy, one lubią bardzo słońce, ale lubią na dole być obsadzone innymi roślinami i lubią, gdy mają tam właśnie trochę zacienienia i takiej bardziej mokrej gleby, bo to powoduje, że one pięknie rosną, pięknie kwitną, no i będą długo cieszyć oko. Kolejna cudna roślina, o której często Wam opowiadam w ogrodzie i bardzo często przypisuję ją do różnych fajnych poleceń, od świetnych bylin, po rośliny do słońca, po rośliny mało problematyczne, po rośliny dla początkujących. To jest szałwia omszona. Szałwię omszoną najczęściej spotkacie w różnych odcieniach fioletowego. Ja mam u siebie 2 odcienie fioletowego. Jedna to jest April Light, jest ona bardzo fajna, intensywnie ciemna i bardzo podobna druga to jest Markus. One różnią się tylko od siebie tym, że gdy przekwitają, to mają trochę inne łodygi i jedna jest jakby taka wybarwiona, więc ona przy przekwitaniu wygląda jakby cały czas kwitła dalej, po prostu takim właśnie kwiatem, po prostu kolorze. Szałwia omszona jest genialnym wypełniaczem, kwitnie większą część lata. Jest cudowną byliną, nie wymaga jakiegoś nawożenia, radzi sobie na każdej glebie. Świetnie rośnie naprawdę w pełnym takim słońcu, gdzie po prostu nie ma nawodnienia. Dobrze się też trzyma po deszczach, wręcz powiedziałabym, że jeżeli byście ją ponawodzili, to po deszczach po prostu mogłaby się położyć. No i tak naprawdę wystarczy ją po kwitnieniu ścinać, a ona będzie znowu kwitnąć, więc możecie ją mieć piękną całe lato. Świetnie łączy się z różami, świetnie łączy się z innymi roślinami i ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś ma problemy z lawendą w ogrodzie, to niech spróbuje z szałwią omszoną, bo jest po prostu boska. Świetna odmiana, bardzo podobna też do szałwi omszonej, to jest oczywiście szałwia caradonna. Ona jest dużo wyższą szałwią. Mam ją na tej rabacie, którą Wam pokazywałam jako ta jednoroczna rabata z różami Maxi Vita, więc na pewno zwróciliście uwagę na te fioletowe, wysokie szałwy i to jest właśnie caradonna. Kolejne rośliny, które bardzo Wam polecam, zwłaszcza jeżeli na przykład nie wiecie, czy taka kompozycja na rabacie się sprawdzi, nie chcecie dużo nad tą rośliną siedzieć, a chcecie, żeby była fajna i robiła super efekt na rabacie, to są szałwie jednoroczne. Szałwie gregi, między innymi, zobaczcie, tu jest szałwia jednoroczna, ta akurat jest blue, ja Wam napiszę dokładnie, blue donna, to jest po prostu przepiękna odmiana, natomiast bardzo, jej kwiaty nie są tak mocno intensywne. Chodzi mi o to, że mają bardzo dużo koloru, ale nie, jak widzicie, nie jest taka okwiecona, nie jest cały czas tak, że ma pełny ten kwiat, tylko co chwilę wymienia te kwiaty. Natomiast moje ukochane szałwy to jest między innymi szałwia Amistad.
I właśnie na tej rabacie szałwia Amistad już sobie rośnie. I to jest właśnie jednoroczna, w bardzo intensywnym fioletowym kolorze. Ja Wam zaraz pokażę, jak w zeszłym roku ona wyglądała na rabacie, ponieważ tam już wyrosła mocno. Tutaj na razie jest jakaś taka niższa, ale powinno ją jeszcze do góry pociągnąć. Mi się wydaje, że niestety ją tutaj ślimaczki podjadały. Co roku ją kupuję. Niektórzy próbują ją zimować, udaje się to niektórym, natomiast ja mam tyle roślin do zimowania właśnie w garażu, nie mam na to specjalnie, nie wiadomo jak dużo miejsca, że szałwię Amistad po prostu co roku kupuję w takim 6-paku i wszędzie ją daję, ale zaraz Wam pokażę, gdzie jeszcze skomponowałam właśnie taką jednoroczną w postaci bardzo podobnej, ale w innym kolorze. Tu jest odmiana, którą mam także na rabatach. Ona jest trochę niższą odmianą, więc możecie też sobie zastosować niższe odmiany tej szałwi. I to jest chyba albo Love and Wishes, albo Kiss and Wishes. One mi się trochę mylą, bo obydwie są właśnie takie różowawe. Natomiast są boskie. W Wielkiej Brytanii rosną te szałwie bez problemu, są bez problemu zimowane. U nas niestety wymagają albo właśnie zimowania, albo właśnie co roku wsadzania nowych, natomiast bardzo szybko się rozrastają. Zobaczcie, jak fantastycznie wyglądają. Ona nawet tutaj na tarasie w donicy praktycznie robi robotę, więc jeżeli chcecie taką dużą, fajną kępę mieć na rabatach w postaci super wypełnienia, to koniecznie zwróćcie uwagę właśnie na takie szałwie. Kolejna cudowna roślina na rabaty, którą chyba zna każdy, to jest hortensja Annabelle. Na tej rabacie mam hortensję Annabelle Strong i możecie zobaczyć, jak ona wygląda już po jednym sezonie, ponieważ tutaj była wsadzana w zeszłym sezonie. Więc zobaczcie, jak ona fantastycznie szybko wyrosła, jaka jest ogromna. Myślę, że kolejny rok to już będzie ogromna, naprawdę taka bycza, powiedziałabym, sadzonka. Hortensja Annabelle Strong ma mocniejsze pędy i z założenia mniej się pokłada niż klasyczna hortensja Annabelle. Ona lubi też półcień, więc świetnie sprawdza się w takich bardziej zakamarkach, gdzie jest trochę tego półcienia. U mnie w tym miejscu po prostu idealnie się wpasowała. Możecie nią wypełnić całą rabatę i przód rabaty na przykład zrobić sobie właśnie szałwią oprzoną albo inną rośliną, którą Wam później podam. Możecie ją zmiksować, jeżeli potrzebujecie więcej koloru, ale zaraz Wam pokażę jeszcze jedną odmianę właśnie z hortensji Annabelle, która jest bardziej kolorowa, więc jeżeli poszukacie, to możecie dobrać taką, która będzie Wam się bardzo podobać i będzie dla Was idealna. No i mamy ją, to jest hortensja Annabelle Pink. Jak widzicie, ona dopiero u mnie zaczęła kwitnąć, ale już jeden piękny, duży kwiatostan jest równie ogromna. To jest w ogóle hortensja Annabelle Strong Pink. Powiem Wam, że tutaj się świetnie tą rabatę wkomponowała właśnie z różami. Mam tutaj róże akurat, które najbardziej dominują, to są róże Pomponella. Jest po prostu cudowna, świetnie się rozrasta. Natomiast warto sobie zobaczyć na te odmiany różowe, ponieważ jest ich więcej i są w innych odcieniach różu, które mogą Wam bardziej przypadnąć, które mogą Wam bardziej przypaść do gustu. Chyba jest jeszcze taka Bombshell, o ile dobrze kojarzę nazwę, także warto sobie sprawdzić różne odmiany hortensji Annabelle Strong, zwłaszcza z firmy Proven Winners, bo to oni się specjalizują właśnie w tych strong, w różnych kolorystycznych odmianach i robią nimi furorę. Jeżeli oglądacie mój kanał, to też o tej roślinie wielokrotnie słyszeliście, bo ja w niej się po prostu lubuję. To jest oczywiście kocimiętka. Zobaczcie, ona tutaj już teraz nie jest tak bujnie kwitnąca, bo raz, że przekwita, dwa, ja ją w maju przycinęłam, więc część tej kocimiętki jest bardziej zielona, a część właśnie ma jeszcze te kolorowe, fioletowe kwiatostany. Bardzo ją lubią zapylacze. Z kotami różnie. Mam takie, na których się moja tycia wyleguje, mam takie, na których nie, ale odmian też jest sporo. Jest odmiana KitKat, która jest bardzo niską odmianą. Jest ta, którą tutaj widzicie, czyli Walker Slow, jest też tak zwana bezodmianowa, typowa kocimiętka Fasana. Ja ją bardzo lubię, naprawdę ona nie rośnie jakaś wielka, krzaczasta i też się fajnie sprawdza. Jeżeli nie chcecie robić sobie dużych wydatków od razu w ogrodzie, to możecie kupić ich mniej, poczekać jeszcze jeden sezon i będziecie mieć bardzo dużo tych kocimiętek, które tworzą piękne przejście. Kolejna roślina, która jest wielu osobom bardzo dobrze znana, to oczywiście hortensje bukietowe. Ale chciałam Wam je pokazać też szczególnie dlatego, że hortensje bukietowe są w bardzo dużej ilości odmian i też chciałam Wam na to zwrócić uwagę, ponieważ bardzo często kojarzymy je w takich właśnie różnych kompozycjach, gdzie są duże, jeszcze nawet większe niż te akurat były robione w zeszłym roku na wiosnę i tu jest hortensja Phantom, ona bardzo szybko rośnie. Polecam Wam oglądać sobie mój odcinek z zeszłego roku o odmianach hortensji, ale
Hortensje kojarzą nam się bardzo często właśnie z takimi szpalerami. Często jak zakładamy ogród, bardzo dużo osób tworzy taki szpaler, hortensje, miskanty. To jest naprawdę szybki efekt do osiągnięcia, ale dla osób, które chcą mieć bardziej zwiedziwiane rabaty, chcą mieć więcej właśnie koloru i które właśnie oglądają ten odcinek, bo szukają czegoś innego, polecam sprawdzić też sobie niższe odmiany. Jeżeli lubimy hortensję Vanilla Fresh, która jest dużą hortensją, warto ją sobie dać na rabacie. Jeżeli ma być dużą rabatą, warto ją dać w ogrodzie, ale jeżeli chcemy dać na niższych rabatach w innym miejscu, możemy wykorzystać hortensję Sandale Fresh, która jest na przykład niższa niż Vanilla Fresh, a bardzo podobna. Jeżeli kochamy Limelighta, który jest piękną, limonkową, wysoką hortensją, ale chcemy mieć też właśnie na przodzie rabaty, warto wykorzystać hortensję Little Lime, która jest równie piękna, ale niziutka i tworzy piękną właśnie taki, wiecie, bombkę po prostu. Jest na przykład hortensja Bobo, która jest również cudowną, małą, niską hortensją i też świetnie się nada na przód rabaty, bądź troszeczkę dalej od przodu, jeżeli chcemy jeszcze jakimiś niższymi roślinami obsadzić. Świetna grupa roślin, przy której możecie przetestować też różne kompozycje, jeżeli na przykład wahacie się nad jakąś kompozycją kolorystyczną, jeżeli nie wiecie, czy to będzie pasować u Was na starych rabatach, bądź na nowych rabatach, warto wybrać rośliny jednoroczne. Rośliny jednoroczne najczęściej wysiewamy, ale pory wysiewu są różne, ponieważ są rośliny jednoroczne typu Hardy Annuals, które wysiewacie przed zimą, bądź wczesną wiosną. Są rośliny, które wysiewacie w ogrodzie bądź na rozsady dopiero marzec, kwiecień, a są też takie, które wysiewacie w gruncie, na przykład cynie czy słoneczniki dopiero po 15 maja i one też świetnie Wam będą rosnąć. Na tej rabacie tutaj już możecie dostrzec piękne lwie paszcze Potomac. Nasiona właśnie tych lwi paszczy kupicie u nas na sklepie Zakazany Ogród. Są te lwie paszcze też w różnych innych kolorach. Ja tutaj zaszalałam, bo chciałam sprawdzić, jak pomarańcz sprawdzić na tej rabacie, ale wiecie, jeżeli by się nie sprawdził, w przyszłym roku bym go nie musiała mieć, plus mogłabym po prostu ściąć te lwie paszcze do bukietu. Więc jest to duży, fajny plus roślin jednorocznych. Na tej rabacie mam też cynie. One jeszcze nie zakwitły, one jeszcze potrzebują trochę czasu. Natomiast cynie, które tu są, też będą właśnie dla mnie takim fajnym testem kolorystycznym. Także jak sobie wyobrazicie tutaj, jakie rzeczy mogą się jeszcze zadziać na tej rabacie, to na pewno warto sobie powysiewać. Wysiew nasion nie jest trudny. Na kanale u mnie znajdziecie dużo różnych filmików na ten temat, ale jeżeli nie chcecie wysiewać, to prawda jest taka, że w tej chwili wiele sklepów oferuje rośliny jednoroczne w postaci sadzonek i warto sobie takie sadzonki zakupić, zobaczyć, jak to się u Was sprawdza. Plus wiele kwiatów jednorocznych świetnie się później same wysiewa, na przykład lwie paszcze i one z Wami w ogrodzie też zostają. Jeżeli Wam się nie podoba dana kompozycja, to nim te rośliny zawiążą nasiona, tnijcie je, ale jeżeli Wam się podoba, pozwólcie im się rozszaleć i mieć piękną, obfitą, bogatą rabatę. Kolejna roślina, którą chcę Wam teraz pokazać, to są jeżówki. Tutaj mam odmianę taką bardzo po prostu klasyczną, najłatwiej dostępną. Można ją też wysiewać śmiało z nasion, ale bez problemu w bardzo niskich cenach kupicie ją w każdym praktycznie centrum ogrodowym. Jeżówki super się rozrastają. Lubią je zapylacze, motyle. Ja wiecznie o jeżówkach mówię i też u mnie na wielu filmikach znajdziecie jeżówki i one świetnie wypełniają rabaty. Plus jest też taki, że jest wiele odmian kolorystycznych jeżówek. Możecie wybierać jeżówki białe, możecie wybierać jeżówki bardziej pełne, możecie bardziej takie, wiecie, neonowe kolory, więc też można z jeżówkami szaleć. Plus jeżówki się później fajnie wysiewają. Więc jest to też taka roślina, którą warto mieć na rabacie. Bardzo mało obsługowa. One jak Wam przekwitną, możecie zostawić po prostu dla ptaków, a wiosną usunąć, bo jest to po prostu bylina, która świetnie rośnie i dużo nie potrzebuje. Na koniec tego odcinka obiecałam Wam zdradzić taki trochę przepis właśnie po tej rabacie, która tutaj jest, na właśnie kolor w ogrodzie, na to, żeby mieć już piękną rabatę w jeden sezon. To jest rabata, która powstała w zeszłym roku jesienią. I teraz zobaczcie, na niej się też już tutaj troszeczkę wiosną działo, ponieważ rosły tutaj też czoski Purple Sensation. Zachęcam Was do zaglądnięcia na nasz sklep, ponieważ teraz ruszyła przez sprzedaż cebulowych kwiatów i wśród nich są też takie wielopaki właśnie tych moich ukochanych czosków Purple Sensation, więc zobaczcie na sklep www.zakazanyogród.pl. Ale zobaczcie, o czym ja tutaj mówiłam. Tutaj mamy róże oczywiście Aspirinos, nad tym róże Maxi Vita
te takie jakby trawy, które tutaj widzicie, a raczej właśnie trawy, które tutaj widzicie, to są trawy pampasowe. One w późniejszej części lata będą mieć piękne właśnie te pampasy po prostu. Moja przyjaciółka to mówi pampuchy chyba, czy pompuchy. Zawsze uwielbiam, jak ona tak właśnie o tym opowiada. I one tutaj też świetnie właśnie dają taki właśnie efekt pióropuszy. Tutaj jeszcze jest bodziszek. Bodziszek jest też świetną rośliną do wypełnienia rabat. On już pięknie wygląda w pierwszym sezonie. Natomiast dwie odmiany, które Wam koniecznie polecam, to jest właśnie bodziszek rozan i bodziszek walicha. To są bardzo podobne odmiany i fantastycznie rosną. Jak tutaj się przypatrzycie, tu widzę, że moja aspirinka weszła mi pięknie w hortensję, bo to jest hortensja, ale ja Wam zaraz ją też w innym miejscu pokażę. Zobaczcie sobie, przejrzyjcie sobie tutaj, co się dzieje na tej rabacie. Ponieważ tutaj mam hortensję w postaci 3 sadzonek takich i to są hortensje właśnie Little Lime. One są nie bez powodu właśnie na przodzie rabaty. Będą dodawać tutaj takiego fajnego limonkowego koloru. Będzie to taki, wiecie, kolejny zastrzyk energii kolorystyczny. Na przodzie zobaczycie kocimiętki. To są właśnie te kocimiętki, o których Wam mówiłam, że ja sobie te kocimiętki praktycznie podzieliłam. Zobaczcie, jakie one już są kępy, gdy w zeszłym roku kupiłam je w doniczkach P9, więc w zasadzie mogłabym na szalonego jeszcze mocniej je podzielić. Myślę, że zostało mi tam fragment po prostu tej rabaty tam do końca i ja będę po prostu dokładać właśnie w tym roku te piękne kocimiętki. Tutaj powolutku właśnie te niższe kwiatuszki to są właśnie cynie. One tam gdzieś mi się na rabacie też pokazują, ale zobaczcie. Tu mamy jeżóweczki, takie piękne jak tamte, one już tutaj zaczynają kwitnąć. Ja tutaj po prostu wrzuciłam główki uschniętych jeżówek. Te przekwitające fioletowe kwiaty, to jest oczywiście szałwia Caradonna. Jeżeli chcecie niższe te szałwy, to warto sobie właśnie szałwię omszoną przodem posadzić. To oczywiście mamy budleję, która zaraz też będzie robić niesamowity show, niesamowity efekt, a nad nią kolejne jeżówki, zobaczcie. Tu mamy jeżówki właśnie takie, to jest chyba jeżówka Strawberry Cream, tak mi się wydaje, nie chcę Wam pomylić, ale to jest właśnie jeżówka taka pełniutka i zobaczcie, ona była też z nasion wysiewana i jak się przypatrzycie, to część tych jeżówek, ponieważ jeżówki z nasion rzadko trzymają później tą samą odmianę, część tych jeżówek jest właśnie takich pełnych, a część jest takich jak ta klasyczna, niepełny, więc się w ogóle zrobił szalony efekt, ale bardzo mi się ten efekt podoba, ja lubię jak tak się dzieje. Oczywiście Maxi Vita wszędzie. Tutaj też dodałam werbenę patagońską, która tam gdzieś powolutku wystaje z innych miejsc ogrodu. No i tu też możecie właśnie zobaczyć kolejne, bardzo takie właśnie, wiecie, soczyste jeżówki. Kolejny tak po prostu cudny kolor. I tu możecie zobaczyć właśnie lwie paszcze, o których Wam mówiłam. I to wszystko to jest efekt w jeden sezon. Więc w zasadzie łapcie praktycznie za notesy i zapisujcie, bo to jest gotowy przepis. Tam jeszcze macie pysznogłówkę, która też jest cudowną byliną, ale ja Wam polecam sobie przeglądać filmy też u mnie na kanale, ponieważ ja tam mam też taki odcinek o bylinach i też możecie zobaczyć dużo pięknych bylin. Zobaczcie, to jest z tyłu jeszcze na samym końcu pod trawami pampasowymi. Widać jeszcze różowy, to jest też właśnie, to są też lwie paszcze Potomac Rose, one tutaj niedługo wybiją już całe, dosyć wysokie, potrzebują lekkich podpór, żeby się na czymś wesprzeć. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z przepisem na rabatę z efektem wow w jeden sezon, z roślinami, przy których dużo się nie orobicie. Mam nadzieję, że Wam się bardzo spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie udostępnijcie go. Wyślijcie go do osób, którym może się przydać, które myślą o zmianach w ogrodzie albo zakładają ogród. No i cóż, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to jeszcze raz Was do tego zachęcam. Jest tu już ponad 200 filmów. Filmy pojawiają się 2 razy w tygodniu, czasami 3 razy w tygodniu i jest to naprawdę cudowna społeczność. Dziękuję Wam za dziś.